Zapraszam na bombki retro z użyciem złoceń. Bardzo lubię złocenia, ale sfotografowanie tego, co mi wyszło, jest niezwykle trudne. Na zdjęciach wygląda średnio, ale te osoby, które bawiły się już złoceniami, wiedzą, że taki piękny efekt dają tylko płatki złota. Żadna farba nie da takiego efektu. A jeżeli ktoś nie lubi złoceń, ale kształt bombek mu odpowiada, to można zrobić pracę na przykład z mikrokulkami. Ponieważ mikrokulki wyglądają super, ale złocenia to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. A wracając do złoceń, to zanim zacznę film, chciałam Wam pokazać, że naprawdę żadna farba nie da takiego efektu jak płatki do złoceń. To wcale nie jest trudne, więc jeżeli masz ochotę, pokażę Ci, jak to zrobić. Bombki retro mamy w dwóch kształtach. Środek może być okrągły albo eliptyczny. A do tego olbrzymi wybór papierów ryżowych, z których obrazki świetnie pasują właśnie do tych kształtów. Zaczynam od pomalowania bazy sklejkowej na biało. Używam dwóch rodzajów pędzli, syntetycznego płaskiego oraz takiego ze szczeciny. Gdy troszkę rozwodnię farbę, pędzelkiem szczecinowym mogę bez problemu zamalować w środku wszystkie zawijaski. Gdy bombka wyschnie, przelatuję ją papierem ściernym. Z papieru ryżowego wyrywam wzory. Przygotowane do przylepienia powinny wyglądać mniej więcej tak. Do przyklejenia użyję tym razem kleju z brokatem. Ten klej jest świetny, ponieważ zawiera maleńkie drobinki brokatu, które po wyschnięciu przepięknie wyglądają. I tego kleju już nie warto lakierować, ponieważ sam w sobie wygląda cudownie. Niestety nie widać tego w kamerze, ale naprawdę jest przepięknie. Do podcieniowania boków użyję pędzelka gąbkowego oraz farby akrylowej. Żeby wszystko bardzo fajnie wyszło, na pędzelku musi być bardzo mało farby. Jeżeli cieniowanie Wam nie wychodzi, a pędzelek zostawia paskudne plamy, oznacza to jedno: na pędzlu jest za dużo farby. W takiej sytuacji pędzelek należy wypisać na jakimś kawałku kartki lub wytrzeć o ręcznik papierowy. Na gąbce powinno zostać tylko tyle farbki, aby malowała dopiero dociśnięta do bombki. Film zacznę od wersji uproszczonej, czyli od mikrokulek. Można je przykleić do bombki każdym gęstym lakierem albo preparatem lakieropodobnym. Świetnie sprawdzą się lakiery 3D albo śnieg krystaliczny bądź lód krystaliczny oraz oczywiście Heavy Body Gel, błyszczący albo matowy. A mikrokulki cukrowe, których użyję, prezentują się tak. No i teraz ozdabianie bombki to naprawdę kilka minut. Tam, gdzie mają być mikrokulki, nakładamy trochę preparatu, który będzie nam działał jak klej. Bombeczkę obklejam po kawałku. Nakładam Heavy Body Gel, a następnie ten kawałek dokładnie moczę w mikrokulkach. W kamerze i przy moich światłach, które niwelują rozbłyski, może nie jest to efekt wow, ale w naturze i w dziennym świetle to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Gdy cała bombka jest już ozdobiona i jeszcze na mokro, z wszystkich zawijasków wydłubuję niepotrzebne mikrokulki. Bombeczkę pozostawiam do wyschnięcia, natomiast mikrokulki sypuję z powrotem do pojemniczka. Z suchej bombki wymiatam wszystkie mikrokuleczki, które nie są dobrze doklejone. Druga część filmu zostanie już w całości poświęcona złoceniom. Ale zanim zabiorę się za to, co tygrysy lubią najbardziej, zacznę jak zwykle od przygotowania bombki. Drugi kształt naszych bombek retro wykorzystam do ciemnej tonacji. Te obrazki także przyklejam klejem z brokatem. Jasne widoki były mniejsze niż bombka, natomiast przy większych, tak jak tutaj, nadmiar trzeba po prostu opiłować papierem ściernym po wyschnięciu kleju. Tutaj także do cieniowania używam pędzelka gąbkowego i farby akrylowej. Podkreślę jeszcze raz, kluczem do fajnego cieniowania jest wypisanie gąbki i pozostawienie na niej minimalnej ilości farby. Czym mniej, tym lepiej, bo taka prawie sucha gąbeczka nie zrobi Wam plamy, a zostawi bardzo ładny, delikatny cień. Bombeczki przygotowałam i mogę przejść do złocenia. Po pierwsze, do złocenia potrzebne są płatki złota. To są płatki na folii transferowej i wydaje mi się, że są one najłatwiejsze w użyciu. Wystąpią dziś w filmie, więc ocenicie sami. Zużyty płatek wygląda tak. Występują w różnych kolorach w wersji klasycznej, brokatowej lub perłowej. A każde opakowanie zawiera 5 płatków. Aby je przylepić, przyda się klej do złoceń. Wersja w konturówce oraz taka normalna w słoiczku. Do nałożenia kleju użyję zwykłej gąbki kuchennej.
Oczywiście można nakładać pędzelkiem, ale potem bardzo trudno ten pędzelek jest domyć z kleju. Jeden z kawałków gąbeczki postrzępię, ponieważ dzięki niemu będę mogła nakładać klej bardzo nierównomiernie. No to do roboty. Na pierwszy ogień idzie klej ze słoiczka. Oczywiście klejem można pokryć dokładnie całą powierzchnię, ale ja uważam, że taki niedokończony efekt jest bardzo ciekawy, bo moja wyskubana gąbeczka zostawia plamki gdzieniegdzie. Oczywiście nie jest to szczyt wyrafinowania, jeżeli chodzi o złocenia, ale uważam, że efekt jest całkiem fajny, a w każdym bądź razie znakomity na początek. A jeżeli chcę, żeby pokrycie złoceniami było pełne, zmieniam gąbeczkę na taką bez dziurek. I wtedy po prostu pokrywam powierzchnię dokładnie, aby cała została później pokryta złoceniami. I teraz bombkę zostawiam mniej więcej na godzinę. Chodzi o to, żeby klej wysechł. Jeżeli macie ochotę, to możecie także pobawić się konturówką w 3D. W środku jest także klej do złoceń, tyle że gęstszy. Pozwala nam na malowanie różnego rodzaju zawijasów i jak go wyciśniemy, tak już zostanie do wyschnięcia. Dzięki tej gęstości możemy go nałożyć dokładnie tam, gdzie chcemy i on już nam nie spłynie. Na innych bombeczkach nakładam klej w ten sam sposób. Klej jest gotowy do przyklejenia złotka, gdy jest już przeźroczysty i nie brudzi palca. A samo złocenie jest ekstremalnie proste i zawsze wychodzi. A jeżeli nie wychodzi, to znaczy, że przyłożyliście folię do kleju odwrotną stroną. Ale to nie jest problem, ponieważ w ten sposób nie da się popsuć naszej pracy. Folię odrywamy, przykładamy jak trzeba i wszystko zaczyna nam się pięknie samo złocić. A złocenie to bardzo prosty proces, w którym przykładamy folię, dociskamy ją dokładnie palcem do kleju, a następnie odrywamy. Taki arkusik folii możemy wielokrotnie przykładać i odrywać. Bardzo dokładnie widać, w których miejscach została już folia oderwana i nie opłaca jej się już przykładać do kleju. Ozdobiona bombeczka prezentuje się tak, a częściowo już zużyta folia wygląda tak. Z całą pewnością wystarczy mi na jeszcze jedną taką bombeczkę. Tego typu folie występują w różnych wariantach, np. tradycyjne, metaliczne albo holograficzne. Przy takim rodzaju złoceń, jaki zastosowałam na tych bombkach, nie ma między nimi jakiejś szczególnej różnicy. A raczej różnica jest, ale widać ją dopiero na drugi rzut oka. Naprawdę bardzo byłam ciekawa, jaki efekt da ta folia metaliczna. Wygląda bardzo ładnie, ale chyba powinna się nazywać brokatowa. Jeżeli powierzchnię bardzo dokładnie pokryjecie klejem, to efekt przyłożenia folii będzie taki. Myślę, że nie ma tutaj ładniejszych ani brzydszych wersji, po prostu każdy pokrywa tak jak lubi i ma efekt taki, który podoba mu się najbardziej. A tutaj dla porównania folia metaliczna. Też piękna, więc nie to jest ładne, co jest ładne, tylko to, co się nam podoba. Czasami okazuje się, że bombka po oklejeniu folią jeszcze delikatnie się klei. W takiej sytuacji bombeczkę delikatnie posypuję brokatem. I najlepiej, jeżeli ten brokat jest maksymalnie neutralny. Zawijasy zrobione konturówką już wyschły, są bezbarwne i nie brudzą palca. Jeżeli ich pokrycie złotkiem ma być idealne, powinniśmy użyć kawałka folii, który jeszcze był nieużywany. No i tutaj w ciągu kilku sekund mamy naprawdę efekt wow. Nawet jeżeli zawijasy malowane konturówką wyszły nam słabo, to ten efekt wow i tak otrzymacie. Natomiast na tej jasnej bombce konturówką objechałam prawy i lewy bok obrazka. Resztę potapowałam delikatnie gąbeczką i teraz efekt ostateczny prezentuje się tak. Z tej strony równy brzeg namalowany konturówką, a z tej strony klej na brzegi został naniesiony gąbeczką. A jeżeli tylko macie taką fantazję, można pomieszać te dwa rodzaje nakładania kleju. W tej bombce na górę został już naniesiony klej i przyklejone złotko. A teraz nakładam konturówkę, suszę i jeszcze raz pokryję sreberkiem. Jeżeli obrazki na papierze ryżowym są dla Was za delikatne, zawsze można dodać odrobinę konturówki albo białej farby. Żadna filozofia, biały kolor nakładamy na obrazek w tym miejscu, gdzie on jest i tak najjaśniejszy. Zawsze do bombeczek warto coś jeszcze dowiązać.
np. pręciki, kwiatki, dzwoneczki albo ozdobny guzik. Tego konkretnego rodzaju folii nie lakierujemy, a jeżeli już chcemy, to używamy lakieru akrylowego. Bombeczki retro prezentują się tak. Bombeczka z mikrokulkami, mimo że bardzo mi się podoba, to przy innych wersjach ze złoceniami wychodzi jak biedniejsza siostra. Ale mam nadzieję, że komuś z Was ta wersja także przypadnie do gustu. Jeżeli któryś z produktów Wam się podoba, to jak zwykle znajdziecie je w naszym sklepie. Linki do każdego produktu zamieściłam pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Film jest wyjątkowo długi, więc jeżeli jakiś bojownik wytrwał do końca, to naprawdę bardzo dziękuję. Życzę wesołych świąt, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.